Witam serdecznie. Dziś zabiorę Was na iftar, czyli tradycyjny muzułmański posiłek, a w zasadzie kolację ramadanową. W Ramadanie, czyli świętym miesiącu postu dla muzułmanów, jest zakaz spożywania posiłków od świtu do zmierzchu. Więc przez cały dzień muzułmanie chodzą głodni, nie wolno im jeść ani pić, ale za to, kiedy tylko nastanie zmrok, czyli już za 10 minut, rozlega się okrzyk mezuinów z minaretów meczetów, który obwieszcza koniec postu. I wtedy zaczyna się tradycyjny iftar, czyli kolacja ramadanowa. I co ciekawe, ta tradycja jest nawet wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Zbieramy się zatem za chwilę do restauracji, w której odbędzie się tego typu kolacja ramadanowa. Pokażę Wam to na przykładzie Malezji, gdzie te kolacje są chyba najbardziej obfite i wystawne na świecie. Koszt takiej kolacji ramadanowej, w zależności od tego, do jakiego lokalu się na nią wybierzemy, waha się od 60 ringgitów do nawet kilku tysięcy ringgitów. Każdy znajdzie jakąś opcję idealną dla siebie. Ale nie chodzi o to, czy pójdziemy na tą najtańszą, czy na tą najdroższą, bo dla muzułmanów liczy się tradycja wspólnego spożywania posiłków. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy muzułmanie idą sobie na taką kolację, bo możliwości są różne. Można sobie nagotować samemu w domu i zrobić taką kolację dla rodziny, ale większość osób w Malezji zaopatruje się na bazarach ramadanowych. W każdym mieście, w wiosce z okazji ramadanu są tego typu bazary. Film o takim bazarze też możecie zobaczyć na tym kanale. No i większość ludzi właśnie tam kupuje jedzenie jeszcze za dnia i później spożywa je razem z rodziną, albo w domu, albo gdzieś w plenerze, w parku, na jakimś placu. Też widać, jak po mieście codziennie rodziny wspólnie spożywają posiłki wraz z zapadnięciem zmroku. Ale jako że Malajowie kochają jeść, tak wielu z nich wybiera również takie kolacje organizowane w restauracjach specjalnie z okazji ramadanu. I na taką kolację dzisiaj się wybieramy. Malajowie są znani z zamiłowania do jedzenia, obżarstwa też mogę tak to nazwać, stąd spodziewam się, że będzie naprawdę grubo. Przyszliśmy o minutę za późno, bo już z głośników leci wezwanie do przełamania postu, czyli wszyscy mogą jeść. No ale w tym czasie pokażę Wam, co takiego można zjeść na takiej kolacji, a możliwości jest sporo. Zapłaciliśmy za to niecałe 100 ringgitów za osobę, bodajże 98 ringgitów. No i możemy tutaj jeść do oporu od godziny 19:30, czyli od zachodu słońca akurat w tym miejscu, do godziny 22:00. Też zobaczymy, ile uda nam się zjeść w tych pieniądzach. Zaczynamy od hot potu, czyli tradycyjnej chińskiej zupy. Można tutaj sobie wybrać składniki. Jak widzicie, są krewetki, są małże, są jajka, jest tofu, ananas, różne warzywa, limonki, cebula, kiełki i to wszystko ładujemy sobie do miseczki, potem zalewamy różnymi pastami smakowymi, do tego są różne tutaj makarony i zalewamy wrzątkiem, robiąc pyszną zupę. Parzymy sobie składniki, a tutaj mamy do wyboru 3 różne zupy typu laksa, dzięki czemu zupa nabierze smaku, no i koloru przede wszystkim. Jedzenia jest naprawdę dużo, aż nie wiadomo za co się brać. Tutaj ryż gotowany widzę w liściach pandamu. Tutaj mamy kolejny gotowany ryż, do tego anchois, żeby sobie posypać, czyli robimy sobie tutaj nasi lemak, czyli tradycyjne danie malajskie. Mamy tutaj warzywa pieczone w różnych panierkach. Jest też, są też świeże ogórki, ser, tofu w różnych postaciach, no i mnóstwo sosów. Widzę, że sos orzechowy. Mamy tutaj też sosy ostre, sos teriyaki. Tutaj mamy kalmara. Możemy sobie też ugotować kalmarka. Super sprawa, także już
Robimy sobie małe danie z kalmarem, a tutaj mamy macki kalmara, czyli jego głowy, że też bardzo dobre, oczywiście polecam spróbować. Co dalej? Sekcja owocowo-warzywna. No wszystkie lokalne owoce, melony, papaje, mango, ogórki, pomidory, zarówno świeże, jak i owoce widzę piklowane i kandyzowane. Mamy też oczywiście jajka i to na różne sposoby. Są suszone rybki, o, coś jak takie duże anchois. Mamy też tutaj jackfruita, papaje, karczochy, okrę. Wszystko zarówno w postaci świeżej, jak i już jakiejś przetworzonej, różne pasty, sałatki gotowe i sałatki do skomponowania przez siebie. Ciężko będzie to wszystko spróbować w ten jeden wieczór, no bo się nie da. Mamy tutaj też sushi w różnych postaciach. Aż sam nie wiem, co wybrać do tego wszystkiego. Do sushi oczywiście jest imbir, wasabi, sos sojowy. No sushi to nie jest oczywiście narodowe danie malajskie, no ale w hotelu tej klasy już być musi. Tutaj coś nam się znowu paruje. Też ryż pieczony w liściu bananowca. Na jednym ze stołów mamy kuchnię pakistańską. No, nie byłem w Pakistanie, ale przypomina mi to pani puri, czyli coś ohydnego. Tutaj jest pasta z cebuli i innych warzyw. To się smaży na głębokim tłuszczu. Ogólnie nie polecam. W Indiach mają dokładnie to samo. Ale mamy tutaj kolejne stanowiska. Spójrzcie tylko na to. Tutaj wołowina w sosie. Wiadomo, że tutaj wieprzowiny nie będzie, więc jeżeli chodzi o mięsa, tak jest tylko kurczak, wołowina, owca i koza. Do tego mamy kapustę kiszoną i ryż w takim fajnym wiadrze drewnianym. Tutaj mamy kolejne mięso w pięknym sosie curry. Tutaj wybierają sobie kurczaka. Tutaj mamy mięso zaś w sosie cytrynowym. Bardzo dobra rzecz. Tutaj znowu mamy mięso w sosie kokosowym z grzybami i kolejna taka olbrzymia miska. Widzę, że tu już wyjedli większość, ale był to chyba jakiś baran albo koza, sądząc po kościach. Sekcja świeżych owoców, jest dragon fruit, różne rodzaje melonów, papaja, arbuz oraz oczywiście ananas. Tutaj mamy do picia różne soki. Nałożyliśmy sobie pierwszą partię. No jak ktoś nie je mięsa, to w zasadzie 50% dań tutaj odpada, bo jest to głównie mięso. Stąd co ja tutaj mam? Ryż typu biryani, różnokolorowe, troszkę krewetek w sosie cytrynowym, troszkę grzybów. Do tego zupy, które sobie sami tu sporządziliśmy. Tu akurat można naprawdę pofantazjować. Ten zielony napój to jakby taki napój mleczny z awokado. No tak to smakuje, takie mleko awokado. Tutaj ryby zapiekane w liściach banana. Mam nadzieję, że będą dobre. Oraz do tego różne pasty. Też w większości tych past jest cebula. Stąd wybór był zawężony dość mocno. Tutaj mamy malajską pizzę. Ryż zapiekany w liściu banana. Tutaj też jakieś dwa rodzaje ryby. No i kalmar sparzony wodą. Ziemniak. Troszkę ryżu. No i lokalne sushi. Zobaczymy, czy to będzie dobre. Zjemy i oczywiście jemy dalej. Widać, że Malajowie dużo nakładają, ale nie wszystko też zjedzą, więc sporo zostaje na stołach. Niektórzy już wychodzą, szybko zjedli. Tutaj przyszedł też kucharz, który przygotowuje pakistańskie danie, pani puri. To są takie kuleczki z ciasta, które wypełnia się nadzieniem, farszem. Tam jest zwykle cebula, duża ilość cebuli oraz mogą być to czy zmielone ryby, czy jakiś zmielony kurczak oraz inne mięso razem z warzywami. Mnie to wybitnie coś takiego nie smakuje. Są to dla mnie najgorsze wspomnienia z Indii, ale jak widać amatorów tego typu jedzenia nie brakuje. Pierwsza partia jedzenia już jest za nami. Byliśmy bardzo głodni, bo dzisiaj pościliśmy cały dzień tak jak oni.
Na kolacji mamy też spory wybór grillowanego mięsa, z kurczaka czy wołowiny oraz ryby. Tutaj w tych liściach bananowca są zapiekane ryby. Już jedną zjadłem, w zasadzie dwie przed chwilą. Są tutaj, na pewno są tutaj płaszczki, kawałki płaszczki oraz jeszcze jakichś innych różnych ryb morskich. A spójrzcie na to, malajska pizza. I szczerze mówiąc, już zjadłem jeden kawałeczek i nie jest on nawet zły. Ale co ciekawe, są tutaj na przykład małe rybki anchois. No nie wiem, czy w Polsce coś takiego ludzie chcieliby zjeść. I takie wielkie kawałki papryki. No i satay, czyli popularna uliczna przekąska, to zjemy wszędzie na straganach w Malezji. Jest to po prostu mięso, różne mięso pieczone. Tutaj mamy kurczaka, a tutaj mamy wołowinę. Taki malutki szaszłyczek, można powiedzieć. Na kolejnym stanowisku przygotowujemy, no sami komponujemy, ale przygotowuje nam tutaj pani kucharka deser, tradycyjny deser malajski, cendol. Są to takie kulki, żelki, nie wiem jak to się nawet fachowo nazywa. Jest to podawane razem z makaronem, razem z mlekiem skondensowanym na słodko. Podstawą jest lód, taki prosto z maszyny kruszony i do tego dobieramy sobie dodatki. Mnie to osobiście coś takiego nie smakuje, ale jest to naprawdę bardzo popularny deser lodowy malajski. Oni też uwielbiają te żelki, te różne herbaty z tymi żelkami, jelly coś tam, ale no, co kto lubi. Na kolejnym stanowisku mamy apam balik, czyli też popularna przekąska ze street foodu. Taki suchy naleśnik wypełniany jest różnym nadzieniem, zwykle kukurydza, może być to tuńczyk, cebula, no najrozmaitsze rzeczy. I polewane to jest wszystko mlekiem skondensowanym albo mleczkiem kokosowym. Przyszedł czas na deser. Popróbujemy deserków, bo one bardzo szybko znikają. Jest ich tutaj bardzo dużo, mają różne kolory, ale podejrzewam, że będą smakować tak samo. A może torcika? Fajny torcik, czemu by nie spróbować? Przyszedł czas na pierwszy deser. Można tutaj popróbować w zasadzie wszystkich lokalnych owoców. Wziąłem tylko po malutkim kawałeczku, bo jeszcze trzeba zmieścić mnóstwo ciasteczek, pieczonych bananów, lodów i innych deserów. Jeszcze mam trochę miejsca w żołądku, także może zjem jeszcze jakąś zupę, a może jakąś rybę, a może sataja z kalmara. No nie wiem, coś jeszcze trzeba będzie zjeść. Ogólnie, czy to się opłaca? Nie wiem, na koniec podsumujemy, ale 100 ringgitów na ulicy nie da się przejeść. Już próbowałem i to nawet na dwie osoby, nie mówiąc na jedną. Czy warto iść na taką kolację? Okaże się. Bo jeszcze mamy do spróbowania sporo potraw. Największy problem z tym wszystkim jest taki, jak to wszystko zmieścić. Wiem, że niektórzy potrafią zjeść dużo, ale w tym klimacie nie je się na co dzień dużo, dlatego specjalnie się głodziłem na tę okazję przez cały dzień. Tak jak tutaj miejscowi, dochowałem postu. No może nie do końca, bo wypiłem sobie sok w dzień, ale to za mało. Chyba trzeba byłoby nie jeść tak ze 3 dni co najmniej wcześniej, żeby tutaj tak się porządnie dzisiaj tego wszystkiego można było najeść. Te lody są okropne. Jest to woda zamarznięta, zobaczcie, i po prostu polana różnymi polewami. I do tego nakładamy sobie różne dodatki typu takie żelki, orzeszki prażone. Ogólnie smakuje to jak gówno. Wzięłam sobie wodę, bo po prostu te wszystkie soki, które tam są, nie nadają się w ogóle do picia. Jest to wszystko tak przesłodzone i zobacz, co się dzieje. Garnek cały poleciał. Ej, poleciał tam cały garnek, bo aż rozbryzgła. Wywalili garnek z kozą. Tak. Ten deser lodowy to smakuje tak, jakbyście sobie zeskrabali z zamrażalnika w lodówce trochę tego szronu, naładowali tam słodkich syropów, parę łyżek cukru i jakichś żelków. No ja rozumiem, że kiedyś pewnie jak była bieda, to matki chciały dzieciom zrobić lody, więc robiły domowym sposobem, no z tego co było pod ręką. No ale dziś, skoro lód kosztuje tutaj 1 ringgita,
Tak nie wiem po co robić coś takiego, no ale taka tradycja została, oni się tym zajadają. Te ciastka już pojedliśmy, no wszystkie smakują podobnie, no są pięknych kolorów, pięknych kształtów, ale smak jest mniej więcej podobny. No, cukier, jakieś koncentraty, ale owocowe. No ale oni nie mają tradycji pieczenia ciast. No weźmy to pod uwagę, że to jest dopiero taka świeża moda z zachodu. To tak jak gdybyśmy wymagali od Polaka, żeby umiał zrobić dobre curry albo pad thaja. No nie da się, nie? Żeby, jak to się mówi, stare polskie przysłowie, chuj ustawał, tak nie da rady. Ten deserek jest bardzo dobry. Tak, za to ten deserek, pudding jest w miarę dobry, smakuje jak takie stare puddingopodobne produkty z Carrefoura. I tak zacząłem się tutaj wczytywać w tą karteczkę, którą mamy na stole. Ogólnie wszystkie potrawy są podpisane wyłącznie w języku malajskim, więc jak nawet nie znacie jakichś tam podstaw, to nie będziecie wiedzieli, co jecie. Ale tutaj na tym okazało się, że są napisane wersety z Koranu. Jest tutaj werset, który powinno się odmówić przed rozpoczęciem posiłku. No i ogólnie informacja o tym, że Allah nie pochwala nadmiernego obżarstwa, stąd powinno się zachować umiar w jedzeniu i piciu i nie przesadzać. I dodatkowo obsługa naliczy 100 ringgitów kary na stolik, na którym zostaną duże ilości niespożytego jedzenia. I to jest akurat super sprawa, bo sami dobrze wiecie, jak jest często na tych wycieczkach all inclusive, czy ogólnie na śniadaniach hotelowych, gdzie ludzie ładują w opór, ile wlezie na talerz, a potem większość z tego zostaje, bo nie są w stanie tego zjeść. Gdyby może takie opłaty były standardem wszędzie, to ludzie by się 2 razy zastanowili, zanim coś nałożą na talerz. No a kwestia wynoszenia produktów z hotelu gdzieś w torbie, to chyba będzie kiedyś tematem osobnego filmu, bo już nawet sobie troszkę ponagrywałem z ukrycia tego typu kadrów. Może dogadam się też z jakimś hotelem, zainstaluję ukrytą kamerę i pokażę Wam, jak Polacy wynoszą jedzenie na wakacjach all inclusive, bo wszyscy się zarzekają, że są uczciwi. I tu się może okazać, że jednak nie do końca. A ten piękny, kolorowy tort to smakuje dokładnie tak samo jak polskie torty weselne, czyli jak papier. Nie wiem, po co mi to było. Stary chłopak głupi. Już się nie mogę ruszyć, trzeba poluzować pasek w spodniach, a jeszcze muszę popróbować wszystkich owoców. Wcześniej naładowałem sobie przez przypadek owoców, które miały być do kompozycji sałatkowej i oni je poleili jakimś syropem słodkim i zarazem posypali solą. No smakuje to ohydnie, nie da się takich owoców zjeść. Nie daj Boże sobie sałatkę taką zamówić gdzieś w knajpie, ale świeże owoce, papaje, dragon fruty, melony, ananaski, no smakują wybornie. Muszę je zjeść, bo nie chcę płacić kary 100 ringgitów. Udało się zjeść prawie wszystko. No, na szczęście połowa mnie ominęła, bo połowa to mięso, ale gdybym jadł mięso i musiał wszystkiego tutaj spróbować, to chyba nie wyszedłbym stąd o własnych siłach. Podsumowując, czy się opłaca? Niekoniecznie, bo 100 ringgitów, jeżeli by jeść na street foodzie albo w takich lokalnych, rodzinnych knajpach dziennie, ja nie mówię jedna kolacja, tak jak w tym przypadku, tylko przez cały dzień, jedząc 3-4 posiłki, nie jestem w stanie przejeść 100 ringgitów na mieście. Naprawdę, a mogę sobie jeść co tylko sobie zamarzę za te pieniądze. Oczywiście w knajpach niskiego standardu, bo są restauracje, w których 100 ringgitów zapłacisz za jedno piwo, nie ma problemu. My tutaj często żyjemy we dwoje, cały dzień za 50 ringgitów i to jest jedzenie plus picie i to nie jest tak, że coś się głoduje albo nie wiem, wybiera jakieś najtańsze rzeczy. Nie, nic z tych rzeczy, po prostu jedzenie jest bardzo tanie. Stąd te stawki kolacji ramadanowych są mocno wygórowane względem zwykłych cen. No ale, bo tutaj chodzi o tradycję, to jest tradycja. Swoją drogą uważam, że bardzo głupia w dzisiejszych czasach i nie chodzi mi tutaj o aspekt religijny, tylko no zobaczcie, człowiek się naje przed świtem, idzie potem do pracy, taki ociężały, później łapie głód, głoduje do wieczora,
po czym się znowu nawpierdziela po zmroku i idzie spać, najedzony jak bąk. No myślę, że to dla ciała raczej nic korzystnego nie jest. Ale też z drugiej strony zobaczcie, że oni tutaj faktycznie ten post traktują poważnie, bo to nie jest to, co w Polsce, że my mamy 40 dni postu, nawet niektórzy nie jedzą ogólnie w każdy piątek w roku mięsa, ale tak przyznaj się sam z ręką na sercu, sama, czy dochowujesz postu? No, myślę, że ta tradycja już jednak w Polsce zaginęła w dużej mierze i mało kto faktycznie zachowuje ten post tak, jak Biblia nakazuje. Ale tutaj jednak w tej kulturze muzułmańskiej oni naprawdę się do tego przykładają. To muszę przyznać. Poza tym, jak wyglądają wieczerze świąteczne w Polsce, wszyscy wiemy. Zaraz się pojawia jakaś wódeczka, rozmowy o polityce, później kłótnie, czasem nawet mordobicie. Zobaczcie, wszyscy już zjedli, kulturka, zero alkoholu i idą grzecznie do domu. Żadnych tutaj podniesionych głosów, żadnych śpiewów, żadnych krzyków pijackich, żadnych burt. 100% kultury na wysokim poziomie. Te kary odnośnie marnowania jedzenia chyba działają, ale też tak nie do końca. No, część tutaj widać się marnuje. Mam nadzieję, że później to, co zostało, dadzą bezdomnym, który jest tutaj sporo, albo bezdomnym kotom. Ale jeżeli miałbym to porównać do jakiegokolwiek hotelu resortowego, gdzie są wycieczki all inclusive, tak tutaj tego jedzenia marnuje się naprawdę bardzo, bardzo mało. No zresztą Koran też nakazuje, że nie można marnować, trzeba się dzielić z bliskimi i przynajmniej w Ramadanie oni starają się tego dochowywać. Jeżeli chodzi o asortyment kuchni, no są tutaj potrawy, wiadomo, lokalne, tradycyjne. Można sobie dużo popróbować. Oczywiście spędzając dłuższy czas w Malezji, to i tak je spróbujemy prawdopodobnie, o ile będziemy mieli taką ochotę gdzieś na ulicy, czy w jakichś tam knajpach. Stąd czy to się taka kolacja opłaca? Niekoniecznie. Ale jeżeli jesteś jednorazowo, powiedzmy, w Malezji czy w jakimś tam kraju arabskim i chcesz popróbować na szybko kuchnię danego kraju, tak myślę, że to jest super opcja, bo wtedy mamy tutaj cały przekrój lokalnych dań. Więc będąc, powiedzmy, weekend w jakimś takim państwie, akurat jeżeli trafimy na Ramadan, to myślę, że fajnie się wybrać, płacąc nawet 100 czy więcej za tego typu kolacje. Oczywiście tu są dania malezyjskie, no bo to jest Malezja. Jeżeli poszlibyście na taką kolację gdzieś na Bliskim Wschodzie, tak będzie królował humus, oliwki, lokalne potrawy. I tego typu kolacje, z tego co słyszałem, można już nawet zjeść w Polsce. W większych miastach jest duża liczba muzułmanów, którzy już żyją w Polsce, zadomowili się, otworzyli swoje knajpy. Te społeczności są na tyle duże, że też organizują tego typu kolacje i w większych miastach w Polsce możecie sobie na taką kolację też pójść. Jak pójdziecie do Syryjczyka czy Libańczyka, to wiadomo, że będzie to wtedy kuchnia charakterystyczna dla Bliskiego Wschodu. Również bardzo pyszna, jedna z moich ulubionych na świecie. Czy drugi raz wybiorę się na tego typu kolację w Malezji? Raczej nie. Nie jest to na pewno korzystne dla mego zdrowia, a i tak jak wspomniałem, tych dań nie da się przejeść na ulicy przez cały dzień, a co mówić tutaj przez 2-3 godziny. Krótko podsumowując, jestem bardzo najedzona. Najbardziej mi smakowała ta curry laksa. Co do reszty, można polemizować. Jedne rzeczy były bardziej smaczne, drugie nie za bardzo. I tak jak Damian wspomniał, chyba już nie wybierzemy się na tego typu kolacje. Mamy swoje ulubione knajpki, swoje ulubione lokale i jednak wolimy się tam stołować. Ale polecam każdemu, jeżeli będzie miał ktoś okazję wybrać się na taką kolację ramadanową, to polecam iść i popróbować sobie tego typu dań. Poza tym nie ma tutaj nic takiego szczególnego, czego byśmy nie mogli zjeść na street foodzie czy w innych lokalnych knajpach.
Malezja niby jako kraj muzułmański jest też bardzo liberalna i zauważcie, że ja jestem tutaj w koszuli hawajskiej, Paulina jest też no, w roznegliżowanej sukience, można powiedzieć, jak na standardy muzułmańskie. Ja jestem w krótkich spodenkach, nie ma tutaj żadnego dress code'u. Każdy przychodzi jak chce, nikt się krzywo nie będzie patrzył z tego tytułu, ani nie wiem, nie ma się obawiać, ani też nie ma się co obawiać, że na przykład nie zostaniemy wpuszczeni na taką kolację. Inaczej sprawa by się miała, gdyby to był kraj arabski, czyli na przykład jakiś tam Kuwejt, Bahrajn. Tam dress code, jeżeli chodzi o kobiety, już jest bardziej ortodoksyjny. I nie zobaczylibyśmy tutaj kobiet, które sobie normalnie spożywają te posiłki nieskrępowane, tylko no, większość byłaby zasłonięta niczym ninja i musiałaby pod tą chustą spożywać ukradkiem te posiłki i pić przez słomkę różne napoje. Także Malezja pod tym względem jest naprawdę do przodu, można powiedzieć, i światowa. A i ta widzę tutaj kultura zasłaniania włosów, tradycja, czy jak to tam można nazwać. Widać wśród młodych, że już coraz rzadziej kobiety zasłaniają włosy, faceci to już w ogóle przyjmują też zachodni styl ubierania, włosy kolorowe, no tam na pewno Allah zsyła gromy z nieba, jak to widzi, no ale no cóż, postępu nie zatrzymamy i być może ta tradycja też zaginie wraz z następnym pokoleniem, więc jak będziecie mieli okazję gdziekolwiek w świecie, czy nawet w Polsce skorzystać z tego typu kolacji, tak skorzystajcie. Raz w życiu myślę, że warto. I nie bierzcie tutaj tego filmu pod pryzmat jakichś dogmatów religijnych, bo to nie ma nic wspólnego z religią, jaką kto wyznaje. Chodzi o poznanie kultury, zwyczajów i tradycji. A każdy niech sobie wierzy w co tam chce. Mnie nic do tego i wy też nie powinniście się interesować czyjąś wiarą. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Widać, że jednak zaszkodziło. Nie wiem, czy zdążymy dojechać windą do pokoju. No cóż. Polak jest łapczywy, jak to mówią, jest chciwy. Dlatego nie ma w Polsce bufetów. Spotkaliście się, żeby były jakieś restauracje typu bufet, że wchodzisz, płacisz i jesz w opór? Nie. Dlatego, że Polacy jedliby bez umiaru i by się to wszystko źle bardzo zawsze kończyło. Dlatego ja też apeluję o umiar, umiarkowanie w jedzeniu, piciu i dbaniu o własne zdrowie. Na szczęście nie wiemy, gdzie mamy pokój, bo zapomnieliśmy ale są tutaj miękkie dywany, więc różnie to może być. Dobranoc.